Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka. Tsunoda jest gorszym kierowcą niż Hadjar? Według mnie nie. To nie mieli innego wyjścia. Po prostu McLaren się sam podstawił pod ścianą. Auta wyścigowe, konstrukcje wyścigowe nigdy na OS-ie by się nie sprawdziły, ponieważ są zbyt ekstremalne. Wywiózł Albona na Curva Grande. Mam nadzieję, że nam tego nie Jak? Właśnie Na wielkim zakręcie. Ten taki w prawo, nie? Między pierwszą a drugą szykaną. poderwałem się. Witam serdecznie, Codrive 91, jest ze mną Cezary Gutowski, dzień dobry Czarku, i jest z nami człowiek, o którym w 2006 roku wprost pisał tak. Dał się poznać jako kierowca jeżdżący równo, w sposób powtarzalny, w dodatku nigdy nie maltretujący samochodów. Taki zawodnik to ideał nie tylko kierowcy testowego. W dodatku w szybkim samochodzie World Series by Renault wykazał niemal skandynawski chłód w najbardziej skomplikowanych sytuacjach podczas wyścigu. Nie mylą się Państwo, jest to... Tak jest, ale Robert Kubica. ja się tylko pytam, dzień dobry, witam wszystkich. Kto miał już taką wiedzę w 2006 roku? Chociaż z tym mało maltretowanym autem podobno było później w 2007. Szybko się zmieniło, bo w 2007, gdzie miałem sporo awarii w BMW ze skrzynią biegów, specjaliści twierdzili inaczej. A było faktycznie tak, za ostro jeździłeś, szczególnie te Chiny, szkoda, nie? Bo to tam No nie, no ale wiesz, w dzisiejszych czasach, znaczy nie w dzisiejszych, już w 2007 roku kierowca to tak naprawdę ma bardzo duży wpływ na tą skrzynię biegów. Praktycznie żaden. No tak. Ale oczywiście znamy autora, jest to Piotr Frankowski, ale też ciekawostka, bo pojawia się kwota. Nic dziwnego, że wreszcie dostał szansę startu w zawodach najdroższej na świecie dyscypliny sportu. Duże teamy jak Ferrari mają roczny budżet w wysokości nawet ponad 400 milionów dolarów. To się chyba troszkę zwiększyło przez te wszystkie lata. Nie? Budżetu nie? Limity budżetowe są przecież, nie? Limity budżetowe są. Chociaż, zwiększyło się przez silniki. Sporo, tak? Od kiedy mamy hybrydę, od kiedy mamy jakby ekologicznie i pójście w świat aut cywilnych i tego, że hybryda i marketingowo, no to nawet nie trzeba czekać na zmianę silników jednostki napędowej, już nie silniki, tylko już jednostki napędowe, Power Unit. To tak naprawdę już 2 lata później, kiedy KERS wchodził w 2009 roku, to myślę, że niektóre zespoły, jeden dobrze znam, wydały naprawdę sporo kasy, można powiedzieć, w błoto, ale z punktu widzenia marketingowego podobno to miało ręce i nogi. Z punktu widzenia technicznego, czy też na torze już trochę mniej. A propos, to mam od razu anegdotkę, zanim przejdziemy dalej, zanim zaczniemy ten program, jeśli chodzi o to A oszczędzanie. nie zaczęliśmy? Nie, bo jeszcze nie, to jest dopiero, Max dopiero zaczyna, ale jesteśmy na tych przebiegach. To będzie oznaczone jako intro. Z tym oszczędzaniem. W zeszłym roku Mercedes zrobił na Monzy taki media kolację, co było bardzo wyjątkowe, dlatego, co zresztą przewidziałem, odkąd wybuchła ta słynna afera zdrowotna na całym świecie, której nazwy nie wymienię, bo nas zdemontują, to ja mu od razu powiedziałem, że się skończy, że zespoły nie będą otwarte dla dziennikarzy wszystkich, będą oczywiście dla wybranych, no ale kiedyś można było pójść sobie na lunch do Red Bulla, nawet do Red Bulla to można było pójść się tam nieźle nagrzać, jak ktoś miał ochotę, można było pójść na lunch do Ferrari, myśmy zawsze byli w BMW mile widziani, co trzeba powiedzieć od razu, no ale to było wyjątkowe, akurat wtedy nie było wstępu, ale był taki otwarty paddock. No i gadam z Bradleyem Lordem, którego Robert zna, bo był szefem komunikacji w Renault, teraz jest szefem komunikacji w Mercedesie i jest tak naprawdę prawą ręką Toto Wolffa trochę, nie? Naprawdę bardzo daleko zaszedł. W ogóle Bradley'a bardzo lubię, chociaż no, znam go. I Bradley mówi, tak gadamy sobie, jest bardzo miło, no i mówi o tym, że to klasa, nie, że już nie jest tak, że są otwarte zespoły na kierowców. A on mówi, no tak, no bo to było oczywiste, no bo przecież i oni pieniędzy wydawali na to, żeby tych, znaczy na dziennikarzy, ile oni pieniędzy wydawali na to, żeby tych dziennikarzy karmić. I tak sobie, Mercedes też był otwarty zawsze, tak sobie myślę,
jedzenie na dziennikarzy, przecież najtańszą rzecz, jaką możesz komukolwiek zaoferować, żeby sobie, nie wiem, podbić PR, czy po prostu jakoś miło spędzić czas, no to jedzenie właśnie. No ale okazało się, że na tym jedzeniu dużo No zaoszczędzają te wiesz, spółki. to wszystko zależy, czy na jedzeniu się kończy. E, Ale no były inne czasy, tak? Na przykład w tych budżetach podawanych przez Wprost pewnie nie ma dużo rzeczy. Dawniej ja pamiętam tylko od 2006 roku były robione huczne prezentacje No, przedsezonowe i to na samych tych prezentacjach to były miliony euro, jak nie więcej. Pamiętam 2 dni, dzień wcześniej McLaren, to było jak Alonso przyszedł do McLarena, który? 2006 rok, tak? Siódmy. 7. Siódmy. Zamknęli pół dzielnicy, pół miasta praktycznie w Walencji i zorganizowali taki roadshow wieczorny, a dzień później my mieliśmy w akwarium, chyba w akwarium, w takim specyficznym miejscu w Walencji, turyści pewnie będą ją kojarzyć, imprezę zamkniętą, prezentację zespołu razem z jakimś tam merchandisingiem i nie tylko. No i było, nie wiem, 150 dziennikarzy, których trzeba było tam jakoś ściągnąć, trzeba było im wszystko opłacić. To nie jest tak, wiemy nie od dzisiaj, że dziennikarze lubią, jak jest wszystko opłacone. E, Nie wszyscy, ale łatwiej im się przyjeżdża, zresztą to jest normalne. Dlatego też jakby, jako że byli gośćmi, no także już na samym wstępie, zanim wyjechały bolidy na tor, koszty już były ogromne, których dzisiaj nie ma, zmieniło się sporo, ale myślę też, że zespoły trochę wykorzystują pandemię, która miała miejsce i po prostu się wycwanili. Łatwiej jest im się zakomunikować przez WhatsAppa i szkoda trochę, bo według mnie starzy, dobrzy dziennikarze w padoku Formuły 1, którzy potrafili zrobić różnicę, już tej różnicy nie robią, ponieważ dzisiaj informacja musi być teraz, w tej sekundzie musisz być pierwszy, a niekoniecznie ona musi być nawet zweryfikowana czy prawdziwa. I to nie chodzi tylko nawet o Formułę 1, tylko ogólnie o cały świat. Tak jest, ale przechodzimy, jako że właśnie musimy podawać informacje, to przechodzimy do programu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy trzeba ucinać lusterka bolidom, o spornych sytuacjach na Mondzie, porozmawiamy sobie też o WEC-u, ale zaczniemy klasycznie od propsów i disów za Grand Prix Włoch. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta ten wyścig, ja zacznę. Wycwanię się i powiem props dla Maxa Verstappena, który wlał w nasze kibicowskie serca nadzieję, że walka o Mistrzostwo Świata nie jest zakończona, chociaż chyba, no dobra, jeszcze o tym pogadamy, ale ja wierzę do końca. Są takie statystyczne konta, które piszą, jeżeli do końca sezonu wszyscy kierowcy top 8 nie dojadą do końca wyścigu, a Carlos Sainz wygra wszystkie wyścigi, to zostanie mistrzem świata. No i tak dają takie... Matematycznie jest szansa. Tak, jest to wciąż I to spora. chociaż... I to spora. Tak. No, świetny wyścig, przede wszystkim chyba jakieś kolejne wybitne kwalifikacje. Tak jak jeszcze 2 czy 3 lata temu pewnie nie powiedziałbym o Maxie Verstappenie, że jest królem kwalifikacji, tylko jest to Leclerc. Tak teraz, no Max po prostu z kapelusza wyciąga te okrążenia nieprawdopodobne. Adisa, Yuki Tsunoda, który co prawda zakwalifikował się do Q3, ale no na miły Bóg, prawie 0,9 różnicy między nim a Maxem Verstappenem to jest jakiś, sobie liczyłem, że to musi minąć cała sekunda i dopiero jedzie jego bolid. To przecież jest tak gigantyczna odległość w tym świecie Formuły 1, że to szok. Robert, chcesz być drugi Propsidis? Szczerze, wyścig widziałem pierwszą połowę. Miałem jakby inną robotę. Nie wrzuciłeś sobie na Verstappen na pewno tak. Nie wiem. Ogólnie myślę, że kto tam dał ciała w cudzysłowie.
żeby nie było, że kopiuję. Ktoś dał ciała jeszcze? Tsunoda, ale Tsunoda szczerze nie wiem. To już jest jakby 90. czy ile tam było w kwalifikacji. Jedna różnica była spora, to jest cała różnica była robiona na prostych. E, Verstappen miał zupełnie inną konfigurację tylnego skrzydła aerodynamiczną. Teraz pytanie, czy była ona spowodowana dostępnością, czy decyzją Tsunody. Bo jeśli była spowodowana dostępnością, no to jakby co mógł zrobić? Jeśli była spowodowana decyzyjnością, w co wątpię, no to zgadzam się, że była to błędna decyzja, ale jeśli mówimy o decyzji, to myślę, że błąd został zrobiony przez Ferrari, jeśli chodzi o konfigurację aerodynamiczną i desperackie jakby decyzje, które postawione wszystko na jedną kartę, które później tak naprawdę postawiły szczególnie Leclerca w bardzo trudnej sytuacji. Ten bolid był bardzo nerwowy i jakby może nie tędy droga, ale tak to jest, jak już trzeba zawsze nadrabiać. No, masz jakieś takie informacje, że mieli konfigurację, no bo oni tam teoretycznie to No dlatego, nie że ma żadnych nie było szans. informacji, ale jakby widać, co się działo. Tak, tak. Jakby Ascari, Parabolika, tam bardzo niestabilny no, samochód był. poza tym wiesz, jak robisz, oglądałem część kwalifikacji też, w pierwszym sektorze bolidy Ferrari były bardzo mocne, z czegoś to się bierze, później niestety płacisz wysoką cenę za to, także nie był to łatwy bolid w prowadzeniu według mnie. Okej, tak jak mówię, są to podejmowane decyzje, ale według mnie była to taka trochę postawienie wszystko na jedną kartę. Może końcowy wynik by się znacznie nie różnił, ale zdecydowanie bym ułatwił zadanie Leclercowi. Czyli dis dla Ferrari przyjmujemy. Nie mam Disa, nie oglądałem, szczerze nie oglądałem, nie miałem możliwości oglądnięcia, bycia skupionym na oglądaniu wyścigu, także mogę się powstrzymać głosu. Jasne. Politically correct. Słuchaj, prawo gościa. Dobra, to ja powiem. Daję propsa Albonowi, dlatego nie tylko za ten wyścig, ale także za ostatnie wyścigi i za to, że trochę jakby odzyskuję w niego wiarę, bo którą traciłem. Z 14 pozycji, 7 na mecie, znowu przegrane kwalifikacje z Sainzem i znowu w wyścigu pokazuje, że jeśli chodzi o racecraft, no to ktoś tu się umie ścigać, a ktoś ma z tym wyraźne problemy. No i w ogóle mi się zaczyna podobać Albon i taki pomysł się pojawiały. Dostałem pytanie podczas programu, kogo bym dał za Antonellego na drugie miejsce obok Russella i ja tak sobie myślę, ja mam w takim momentach taki problem, że nie potrafię sobie przypomnieć, kto jeździ Formuły 1 teraz. No tak mój mózg działa, nie, że nagle, kurde, ktoś jeździ, jak wylicz i nagle sobie myślę, kurde, Albon, nie, zobaczcie Albona koło Russella, wydaje mi się, że to byłby bardzo ciekawy widok. A Disa dam Antonellemu, na Sainzem jeszcze pogadamy. Za kolejny nieudany weekend, po raz kolejny no, zepsute treningi, no bo auto w żwirze na początku drugiego treningu, więc stracony czas. Kwalifikacje potem wyszły naprawdę dobrze, był blisko Russella, no ale potem w wyścigu znowu nieudany start i wziął to na siebie, to nie było tak, że coś tam źle zadziałało, tylko on po prostu popełnił błąd, co się może zdarzyć akurat, no, ale potem jeszcze wywiózł Albona na Curva Grande. Mam nadzieję, że nam tego nie Właśnie. Na wielkim zakręcie. Ten taki w prawo, nie? Między pierwszą a drugą szykaną. Poderwałem się. I on tego Albona na tym Grande, wiecie, wywiózł. Za co dostał kartę. Takie emocje wywołuje młody Włoch. Więc no po prostu... Ale po raz pierwszy w ogóle go Toto Wolff skrytykował. Powiedział, że no sorry, ale Tak. chyba coś przesadza, co jest akurat dużym przełomem. I tyle, jeśli chodzi o moje propsy. Tak, Antonellego też miałem wpisanego. Zanim jeszcze chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o Mondzie, ale ogólnie Antonelli stał się modny w polskim internecie, widzę, Tak? specjalistów wyścigowych. No widziałem parę tam jakichś tweetów, jak to płakał, bo Polacy go jakby łotali w wyścigach kartingowych. No, także, ale
Różnie chyba było z tymi wyścigami, ale fakt jest taki, że Antonelli, jeśli mogę coś powiedzieć, nie jest to Proszę moje bardzo. zdanie jakby teraz, ale ogólnie em, według mnie Antonelliemu zrobiłoby dobrze, e, gdyby nie był jakby ostatnie 2-3 lata nie byłby tym Antonellim, tak? Gdyby wszedł do Formuły Mhm. 1 jako nie Antonelli i gdyby trochę bardziej się skupił według mnie na pracy niż na jakichś tam głupotach. Możesz robić głupoty jakby poza autem, według mnie głupoty, ale ciężko jest inaczej, ciężko jest powiedzieć nie zespołowi, który wiadomo jak tam są social managerowie, tacy wszyscy chcą jakby, no bo wszyscy żyją cyferkami, tak? Tylko że kierowca wyścigowy dla niego najważniejsze cyferki to te są na stoperze. I te cyferki, które się wyświetlają na której pozycji kończysz wyścigi, a dla niektórych osób niestety cyferki liczą się z ilością wyświetleń. Dlatego No. też jakieś tam według mnie takie, inaczej, możesz robić takie na limicie rzeczy poza autem, żeby te cyferki social się zgadzały, ale później musisz zadbać o to, musisz mieć gwarancję, że w aucie będzie ok. W momencie, kiedy jakby ta maszyna taka poza autem cię napędza, to według mnie dobrze by mu zrobiło takie wrócenie trochę do ścigania sprzed 20-30 lat na chwilę. Mm. I według mnie, znając też jakby czołowe zespoły, to nie jest łatwe, ponieważ jest dużo pracy i bardzo łatwo też według jakby stracić ten fokus, tak? Ten główny jakby cel. No bo jeśli szczerze, jeśli ktoś kwestionuje umiejętności, no to słabo się zna na tym sporcie. Mimo, że mamy wielu Polaków, którzy byli lepsi od Antonelliego, słyszałem. Ale trzeba przyznać, że jakby popełnia zbyt dużo głupich błędów. Błędów, których w ogóle jakby nie powinno być, czy też błędy się mogą zdarzyć, ale nie w tych momentach. To jest jakby taki moja analiza tej całej sytuacji. Ja mam trochę taką polemikę, bo jakieś takich 20 lat temu, jakby ktoś jeździł tak jak Antonelli, gdybyś ty miał taki debiut w Formule 1 jak Antonelli był Tsunoda, to byś jakby może rok dojeździł do końca, nie? I to by było tyle. No tak, ale sytuacja się zmieniła. Było też paru takich, którzy po jednym teście na 99% by w ogóle nie dostały szansy startu, czy też usiądnięcia w bolidzie Formuły 1 drugi raz, a później wygrał parę tytułów Mistrza Świata. No i to też jest jakby, nie można powiedzieć biało-czarne, tak? Każdy ma jakby swój taki, swoją drogę, tak? Ale zdecydowanie jest parę nazwisk w Formule 1, które no jakby niektórym się nie daje w ogóle szans, a niektórym jakby daje się im i przymyka oko, a nawet parę oczu zbyt często. To nie wiem z czego to wynika, znaczy domyślam się, ale jakby nie ma to za dużo znaczenia z tym aspektem sportowym, o którym tak naprawdę według mnie nas najbardziej interesuje. A tych parę tytułów Mistrza Świata to 4 konkretnie były? Tak, 4. Alan Prost, wszystko Ale no i wiadomo. widzisz, i widzisz, ale widzisz, i tutaj, no jakby, wiesz, to też jest, to też jest wyczucie, tak, pewnych osób. Czasami trzeba może mniej rzeczy widzieć, Hmm. żeby ci się powiodło, lub też żeby się udało, tak? No i to jest na przykład dobry przykład tego, że w życiu trzeba dać komuś drugą szansę, czy też więcej szans. O. No, Tsunoda ma już 5. Proszę, jak świetnie Piąty, idzie. Ale taki piąty, Isaac Hadjar, ale Isaac no, Hadjar na przykład. Isaac Hadjar.
No, No, i teraz Isaac Hadjar. No i jest to zaskoczenie, czy nie? Zaskoczenie? Dla mnie tak. Okej. Eee, I właśnie to jest taka rzecz, o której zawsze wspominałem. Pamiętam też taką rozmowę, jak wchodził Joe, nie Zu. No, Chyba Guan zależy kogo Yu taki spytasz. Joe, Trzeba Joe, IFS Joe. spytać. No. Do Formuły 1 i było parę pytań moich i powiedziałem, że wszystko będzie zależało od bolidu. Ale nie jak ten szybko bolid będzie jeździł, tylko jak będzie łatwy może w prowadzeniu i jak będzie miał szerokie okno pracy. No bo na przykład gdyby taki Isaac Hadjar zamiast Lawsona dostał szansę od razu wejścia do Red Bulla, A, no to Isaac Hadjar zawsze byłby tym samym kierowcą, co jest teraz. A jakby myślę, że opinia nasza byłaby diametralnie hmm. inna. I to pokazuje też, że trzeba mieć trochę też w cudzysłowie szczęścia, żeby trafić na e, dobre auto dla debiutanta. O. E, i to nie ma nic wspólnego z jakby wydajnością tego auta, czyli jak szybko to auto podróżuje po torze i na jakich pozycjach jedziesz, tylko jak jest elastyczne i jak duże okno ma pracy, ponieważ wtedy możesz się skupić na takich rzeczach jak opony, na swojej jeździe, a jeśli masz auto, które z okrążenia na okrążenie zmienia swoją charakterystykę lub z sesji na sesję zmienia charakterystykę, to tak naprawdę zawsze błądzisz i nie jesteś w stanie nic przewidzieć, ponieważ nie wiesz, jak to będzie wyglądało. Dlatego też doświadczenie w tych przypadkach pomaga. Ale na pewno Hadjar sobie dobrze radzi. To ultra ciekawe, bo przypomina mi, stwierdziłeś chyba nie raz nawet, ja pamiętam dobrze, że gdybyś pierwszy test z Formuły 1 miał nie w Renault, tylko w BMW, to by mogło się inaczej skończyć. Tak, nie, ale to ja mówię, to bym nie miał tej drugiej szansy. Inaczej, nie zrobiłbym tego efektu wow, tak? Ponieważ po 20 okrążeniach w Renault zdarzyło się to, co tak naprawdę każdy kierowca marzy o tym, czy też chce zrobić, debiutując jakby na testach Formuły 1, czyli jest małe takie niedowierzanie tego, co się dzieje. E, Ale żeby to zrobić, auto naprawdę sporo pomaga. I oczywiście ja bym sobie mógł tutaj bić brawa i się chwalić, jaki to byłem wyśmienity. A tak naprawdę zawsze mówiłem, że moim szczęściem było to, że wsiadłem do mistrzowskiego auta, które było chyba najlepszym autem w mojej karierze, których miałem szansę prowadzić. I to nie ma nic wspólnego z czasami okrążeń, tylko po prostu z tym, jak się czułeś, jak ono, jaki feeling ci dawało, jakie odczucia, jaki duży margines ci dawało i jak łatwo było go jakby doprowadzić do w miarę limitu, tak? E, Miesiąc później, jako już kierowca BMW Sauber, testowałem poprzednią jakby sezon 2005 rok auto Saubera w Barcelonie. No i pamiętam do hamowania do pierwszego i 10 zakrętu były naprawdę takie, można powiedzieć, ekstremalne. Przy 250 na godzinę potrafiła się zblokować tylna oś i wtedy, kiedy takie coś ci się dzieje i siedzisz pierwszy raz w bolidzie, automatycznie zostawiasz sobie więcej marginesu, ponieważ po pierwsze nie znasz auta, nie znasz w ogóle nic, nie wiesz nic. Po drugie, tak jak chcesz zrobić efekt wow, tak nie możesz zrobić efektu bam, czyli uszkodzenia czegoś. Dlatego jakby, a pomiędzy tym efektem wow, a tym efektem zupełnie innym, no bardzo często jest to bardzo jakby tylko moment i chwila, tak? I dlatego naprawdę, kiedy jesteś debiutantem, pomaga to, żeby mieć to auto takie łatwiejsze i bardziej przyjazne. Ja zawsze używałem słowo friendly, tak, przyjazne, koleżeńskie, tak? I według mnie to nie jest tylko dla debiutantów. Według mnie nadal
łatwiejsze auto, nawet jak ktoś ma ogromne doświadczenie, pomaga nie tylko kierowcom, ale też inżynierom i ogólnie zespołowi, ponieważ wtedy jest łatwiej się strzelić z ustawieniami i te ustawienia nawet jak będą złe, to auto nie będzie ekstremalnie Mhm. źle się prowadzić, tylko zawsze będziesz jakby trochę jak kot, zawsze spadniesz na 4 łapy. To jeszcze tylko, bo to jest w ogóle super fajny temat. I rodzi się pytanie, czy wolisz auto, które jest łatwe w prowadzeniu, ale wolniejsze, czy takie, które jest trudne i jest szybsze? E, Robert akurat szybsze, bo sobie poradzi. Nie, 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 właśnie nie. Zawsze była taka moda i jest trochę przekonanie, że szybkie auta muszą być trudne w prowadzeniu. Szczerze, hmm? jeździłem Formułą 1, jeśli mówiłem, że Formuła 1, ponieważ akurat tam jest największe są różnice w konstrukcji, chociaż też nawet w Hypercarze. I Renault było według mnie bardzo łatwe w prowadzeniu, a wygrywało. I nasz Hypercar Ferrari jest łatwy w prowadzeniu. E, Łatwy nie znaczy, że to wszystko samo przychodzi, ale daje ci takie poczucie, że i taki feeling, że masz wszystko pod kontrolą. Coś w stylu aut rajdowych, które muszą być takie, tak? Na przykład auta wyścigowe, konstrukcje wyścigowe nigdy na OS-ie by się nie sprawdziły, ponieważ są zbyt ekstremalne. Także według mnie taki mit, że zwycięskie auto musi być trudne w prowadzeniu, jest trochę takim wymówką dla inżynierów, czy też i projektantów, ponieważ nie potrafili zrobić tego auta. Każdy jakby chce, żeby to okno było jak najszersze. Problem się robi taki, że w momencie, kiedy jest presja, że twój bolid i twoje numery w tunelach aerodynamicznych muszą być jak najlepsze, wtedy większość ludzi idzie na zbyt duży kompromis, numery versus to okno. I to okno się znacznie zawęża. Pamiętam, jak jeździłem Alfą, kiedy to było? Kiedy ja jeździłem ostatni sezon Alfą? 2023. 2? 3? Jezus Wiesz Maria. co, jest to 2. 20, Już 21 sprawdzamy. i 22. Dwa. Pamiętam moje testy na Imoli, były to pierwszy raz, kiedy siedziałem w aucie, był to Pirelli test, tak? Testy Open Pirelli i pamiętam moje, moją minę, jak inżynierowie mi pokazują, no tutaj damy ci 3 okrążenia i zaczynamy testy, tak? Testy były, pierwszy blok testów był 3 razy 20 okrążeń, jakby baseline, czyli opona wyścigowa i 2 różne inne konstrukcje, tak? Ja się tak na nie patrzę, mówię, na Imoli byłem ostatni raz tutaj chyba w 2006 roku, jest 2022, Imola nie jest najłatwiejszym torem, aktualnym bolidem nigdy nie jeździłem, dajcie mi przynajmniej 2 okrążenia więcej. No i tak się skończyło, że przejechałem 5 okrążeń i zacząłem blok testowy i ku mi jakby był to jeden z moich fajniejszych dni za kierownicą, Hmm? ponieważ ten bolid był super łatwy w prowadzeniu i e, i naprawdę praktycznie doszedłem do pewnego momentu, że robiłem te okrążenia, co nie było łatwe, ponieważ 3 jakby wyjazdy po 20 okrążeń jeden za drugim, kiedy nie jeździsz codziennie, jakby co tydzień autem bolidy Formuły 1, a ostatni raz jeździłem tak naprawdę w 4-5 miesięcy wcześniej. To nie jest łatwe, ale co się wydarzyło, że jechałem i w pewnym momencie czułem, że tracę koncentrację, że to auto mi daje takie poczucie pewności, że aż musiałem się zmusić, żeby to tak nie może Mm. wyglądać. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ale do czego dążę? Że 3-4 miesiące później jakby cała droga rozwoju auta poszła w złym kierunku. Poszła w kierunku numerów według mnie i zacieśniającego się okna pracy i to auto już pod koniec sezonu nie było tak łatwe w prowadzeniu. Niby było szybsze, ale nie było według mnie.
Szczególnie jeśli chodzi o jedno okrążenie, może tak, ale już później, żeby się wstrzelić, może w ekstremalnych, jakby jak się wstrzelisz w tym oknie, wszystko, warunki ten. Pamiętajmy, że wiatr ma duże znaczenie, a wiatru nie mamy kontroli nad wiatrem, tak? Pogoda jakby jest poza naszym zasięgiem i bardzo często też inżynierowie zapominają, ponieważ nawet nie wiedzą, jak to wszystko wpływa na zachowanie auta i później na prowadzenie auta. Mega dużo ciekawych rzeczy, bardzo Ci dziękujemy za to. Nie dajemy Ci jeszcze odpocząć, bo muszę Cię zapytać, jak to się stało, że się nie udało tam w USA. Najpierw w ciężkich warunkach pole position, pole on pole, najulubiony tekst internetu, gdy Robert Kubica zdobywa pole position. Ostatecznie po starcie z pierwszego pola P7 w żołnierskich słowach, krótkich. Kibice są głodni wyjaśnień. Jak się stało? Prosto się stało. E, e, Włoska robota? No, nie, ogólnie jakby stało się tak, że warunki były bardzo trudne i jakby pomimo to, że jakby straciliśmy pierwsze miejsce bez walki, to jechaliśmy nadal na drugim miejscu i wszystko było w miarę pod kontrolą, tylko jakby w momencie, kiedy nie było jakby za dużego napięcia i wszystko było dosyć stabilne i łatwe w egzekucji, to sobie to zadanie znacznie skomplikowaliśmy i później jakby zrobił się trochę efekt może nie błąd za błędem, ponieważ później nie było błędów, ale inaczej. 3 minuty, ponieważ minuta, znaczy parę sekund, kiedy została podjęta decyzja i później minuta w pit-stopie, czy nawet mniej niż 3 minuty, no były jakby słabe. I w takich warunkach później, jasne, mogliśmy nadrobić, ale dodatkowo mieliśmy inny problem, gdzie musiałem przejechać przez aleję serwisową i tak się skończyło, że trudny wyścig, dodatkowo też wycieraczka nie za bardzo działała. Trochę szkoda, że dowiadujesz się, że wycieraczka nie działała też dobrze parę godzin wcześniej, kiedy jechał ktoś inny, bo zawsze można ją spróbować naprawić, tylko się dowiadujesz, jak wchodzisz do auta, a dowiadujesz się o tym jakby po wyścigu, czy Bo też nie nawet działa. kilka dni, czy tylko kilka dni, także no ale cóż, tak jest, tak było, znaczy tak jest, miejmy nadzieję, że już tak nie będzie, ale no szkoda, ponieważ jakby w trudnym wyścigu i jakby znacznie sobie utrudniliśmy ten wyścig. No. No to był potencjał, prawda, jeszcze przy przygodach 51, że być może byście nawet wyszli na prowadzenie w Mistrzostwach Świata, co? Jakby pokleiło. Znaczy, wiesz, scenariuszów wyścigów nie znasz, dlatego też zawsze mówię, że trzeba wywieźć z tych wyścigów jak największą ilość punktów i jakby nie od dzisiaj wiemy, że w wyścigach długodystansowych, szczególnie w takich wyścigach jak ten, ważne jest to, jakie podejmujesz decyzje i jakby omijanie błędów, tak? Błędy mogą się zdarzyć, ale my sobie trochę szukaliśmy za wszelką cenę, jak się podłożyć, żeby coś było nie tak, żeby coś poszło nie tak. Jasne, później jakby po tym, że 51 miała kontakt, miała kapcia, nadal nie było to źle, tylko że później jakby nie, nadrabialiśmy punkty, no ale jakby przejazd przez aleję serwisową i strata tam ponad 30 sekund postawiła nas po raz kolejny w sytuacji nadrabiania, gdzie no, należy realistycznie popatrzeć na sytuację. Nie od dziś wiemy, że z tym nadrabianiem dla nas będzie to trudne zadanie. Dlatego też tym bardziej patrząc jak poszedł wyścig dla siostrzanego auta 51, tym bardziej szkoda, że sobie
ten wyścig utrudniliśmy, ponieważ straciliśmy bardzo dużo punktów i jakby jedyna jakby naszym jakby kołem ratunkowym jest to, żebyśmy tych punktów nie tracili, a w momencie, kiedy coś nie idzie 51, żebyśmy my nadrabiali, ale jakby nie ma już do końca sezonu dużo wyścigów, tym bardziej szkoda, ponieważ wiesz, w Brazylii na przykład pojechaliśmy dobry wyścig, bezbłędny, no ale co z tego, jak twoje auto mogło przyjechać maksymalnie na 8. miejscu. Także nadrobiliśmy 4 punkty. Te punkty jakby najbardziej są, dostajesz te same punkty, ale jednak to jak twoje auto się sprawuje na poszczególnych wyścigach, kiedy walczysz o czołowe lokaty, no to tym bardziej szkoda tych punktów. Tak samo było w Spa. Wiesz, gdybyśmy na przykład mieli awarię w Brazylii, to byśmy ponarzekali, ale tak naprawdę byśmy stracili potencjalnie te 4 punkty. W Spa straciliśmy znacznie więcej przez awarię i jakby przez błędy straciliśmy też sporo w Austin, ale należy podkreślić, że jak na to, jak ten wyścig się potoczył, to tak naprawdę my tam zasłużyliśmy na 0 punktów. Także to, że parę dobrych punktów wywieźliśmy, to jednak jest, ja to widzę jako spory bonus. Wyciągamy wnioski, jedziemy dalej i wracamy na tor Monza. Nie oglądałeś tego wyścigu, ale na pewno widziałeś, co zrobił McLaren pod koniec tegoż z Norrisem i Piastrim. Czarku, czy dobrze zrobił McLaren, czy tak już po czasie, jak na to patrzysz, nie na gorąco, tylko na chłodno? Znaczy moim zdaniem zrobił źle, bo to by było po prostu niepotrzebne zamieszanie. Po pierwsze, cały czas nie rozumiem tej idei, żeby najpierw wjeżdżał na pit stop kierowca, który może pociąć lidera, nie? To jest po prostu szukanie problemów. Natomiast druga rzecz, no, dla mnie sporna o tyle, znaczy oni chcieli postąpić uczciwie, no bo jakby nie miał Norris nie stracić pozycji, do tego doprowadzili, no ale jest ten czynnik losowy, ciężki pit stop, tak, przedłużony i to jest coś, co przez radio powiedział Piastri, że zaraz chłopaki, mamy ustalenia, ale w ustaleniach było, że jak coś się dzieje podczas pit stopu, to jest element ścigania, tak, czyli ten element losowy, czyli niczego nie odmieniamy. No i ostatecznie było to niepotrzebne, no bo po prostu pozostawia taki niesmak, tak, masz tutaj cały szereg, 90% kibiców, którzy są albo wkurzeni, albo robią, tak, ciągną łacha z McLarena za to, że znowu, że zmanipulowali wynik wyścigu i to było absolutnie, moim zdaniem, niepotrzebne. Bernie Ecclestone powiedział coś ciekawego, że coraz bardziej można odnieść wrażenie, że McLaren chciałby mieć mistrza świata, który się nazywa Lando Norris. Robiąc takie numery, właśnie takie komentarze się prowokuje. Nie widziałem, słyszałem. Ja mam trochę inną teorię, znaczy inne spojrzenie na tą całą sytuację. Wszystko zależy od jednej podstawowej rzeczy, o której nie wiem, czy się wydarzyła i chyba nikt nie słyszał. Z reguły jest tak, nie jestem kierowcą McLarena, ale jestem w stanie postawić sporo pieniędzy, że priorytet decyzji i zjazdu do boksów ma lider. W momencie, kiedy z jakiejś przyczyny zespół zmienia jakby priorytet, tak, bardzo możliwe, że po prostu mają wewnętrzną jakby zasadę, bo tak jest, jeśli ja lideruję i ja mam priorytet, ale bez mojej decyzji, bez mojej jakby zgody, czy też bez zapytania mnie o zdanie, zespół ściąga kierowcę, który jedzie za mną, to automatycznie, żeby wszystko było w miarę wróciło i było fair, powinny być zamrożone pozycje przed tym pit stopem. I nie wiem, czy tak się wydarzyło. Oni ale powiedzieli mu, ale obiecali, że nie zostanie podcięty. Powiedzieli po prostu, zakamuflowali Norrisowi, że Piastri jedzie pierwszy. No to ułatwili Norrisowi, podali na tacy Norrisowi P1, ponieważ w tym momencie pewnie nikt nie myślał, że Norris straci cenne sekundy na pit stopie, ale w momencie, kiedy zespół daje ci gwarancję, że dla dobra, nie wiem dlaczego ściągnęli najpierw Piastriego, nie wiem czy tam bali się czegoś,
Ale Leclerca jakby, niby, że ale ale jest to jakby decyzja zespołu, tak? No i dając gwarancję Norrisowi, jasne, że później mnie ktoś nie złapał za słowa, Norris nie liderował, tak? Ale mówimy o wewnętrznej walce, tak? Nie liderował wyścigu, ale jakby liderował w parze kierowców. Autentycznie dając mu gwarancję, nawet tego nie słyszałem, potwierdza się moja teoria, że było to jakby nie było innego wyjścia. Musieli to zrobić. Bo gdyby tego nie zrobili, no to by było, no ale halo, jak to? Nie dość, że biedny Norris stracił na awarii w Zandvoort tyle punktów, to dodatkowo zespół mu obiecał coś, a stało się coś innego. I według mnie, jeśli tak powiedzieli, a ty potwierdzasz, to nie mieli innego wyjścia. Po prostu McLaren się sam podstawił pod ścianą. Ale nawet gdyby mu tego nie powiedzieli, to bardzo możliwe, że w zespole po prostu są pewne reguły, które niekoniecznie znamy. Mówiąc jakby o McLarenie i o tym, że chcieliby, żeby tytuł wygrał Norris, to mi się wyświetliło, jak Norris miał awarię nie wiem, czy to był fotomontaż, pewnie tak, znając realia internetu, jak Norris staje, a jest tam Stella, który się podśmiewa, tak? Tak wiesz, śmieje się, ale się nie śmieje. Powiedzmy, że nie było mu przykro. Nie wiem, czy to jest prawdziwie nie widziałem jakby wyścigu też na żywo, ale pokazało mi się jakby krótki filmik. Wątpię, żeby tak było, ale w dzisiejszych czasach po prostu trzeba coś powiedzieć, żeby było ciekawiej, tak? Jakby tytułu nie zrobisz, mówiąc, że po prostu zachowali się fair, ponieważ tak powiedzieli przez radio i dotrzymali, tak? Mi też Także najbardziej podoba. w tym wypadku według mnie nie szukałbym za wszelkiej ceny jakby jakiegoś spisku, czy też po prostu zostało coś powiedziane, zostało scenariusz, który był możliwy, niestety zaistniał i jakby McLaren zareagował. Bardzo fajną zasadę za to wymyślił sobie Jacques Villeneuve. Mam w głowie taką pokusę, żeby gdyby dać Jacquesowi Villeneuve'owi na rok rządzić Formułą 1, myślę, że oglądalność by wskoczyła bardzo wysoko. Martwiłbym się o bezpieczeństwo kierowców i kibiców na trybunach, aczkolwiek bardzo chciałbym to kiedyś zobaczyć. Jacques Villeneuve ma pomysł, żeby wyeliminować boczne lusterka i uzasadnia to tak, że kiedyś kierowcy w dawnych czasach, starzy, dobrzy kierowcy, prawie nic nie widzieli w swoich lusterkach, dlatego musieli jeździć bardziej bezpiecznie. Teraz jest zupełnie inaczej. Teraz kierowcy używają lusterek po to, żeby blokować innych kierowców. Czarku, czy ty się zgadzasz w ogóle z tym Jacques'em Villeneuve'em, że on ma rację, że usunąć te lusterka? Brzmi to, powiem tak, ja lubię w ogóle opinię Jacques'a Villeneuve'a. Nie ze wszystkimi się zgadzam, ale uważam, że ma bardzo wyrazista i mówi wiele rzeczy, których nikt inny nie ma odwagi powiedzieć w tym, ale tutaj jakoś sobie nie wyobrażam jazdy bez lusterek i uważam, że blokowanie też jest ważną sztuką akurat w wyścigach samochodowych, że dobrze jest widzieć rywala, bo możesz coś tam zareagować. Ale ciekaw jestem, co Robert powie, bo ja się nigdy nie ścigałem w takich Powinni kategoriach. takie lusterka Ale sobie co powiem na rękawicach wyciągać. Co powiem o lusterkach, czy o opiniach Jacques'a O tych Villeneuve'a? Słuchaj, bo możesz powiedzieć, jak masz ochotę. Jedno i drugie nas ciekawi. To ja zadam proste pytanie. Znaczy, jeśli Jacques Villeneuve porównuje lusterka aut, którym się ścigał ostatnie sezony, to nie wiem, kiedy Jacques Villeneuve ostatni raz siedział w bolidzie Formuły 1 i To widział, był jak bolid, dużo. który też żeś mu zabrał. No mój drogi, ale w dobra, 2000 roku. ale nie wiem, jak można powiedzieć, że teraz jakby więcej widać, jeśli ty w bolidzie nie siedziałeś. Dlatego ja mogę tylko porównywać okres, w którym ostatnie jego lata, w którym jeździł,
do ostatnich moich lat, w którym jakby siedziałem, czyli było to 3 lata temu. I niestety, ale muszę się nie zgodzić z opinią Żaka, ponieważ w 2006 roku było widać 100 razy więcej niż w 2022 Hmm. i nawet nie 22. Co na przykład też e, dziwne, ponieważ Jacques Villeneuve powinien wiedzieć, że od bolidu do bolidu ta widoczność się znacznie zmienia. To nie jest tak, że we wszystkich bolidach widoczność jest taka sama. Także no, jest jazda bez lusterek. To nawet ciekawy byłby wyjazd na tor z boksów lub też nawet po pit stopie, jak ktoś jedzie fast lane i ty mu się wpierdzielasz pod koła, to dopiero byłby i dopiero byłyby wymówki, tak? Nie no, myślę, że tutaj Jacques trochę sobie odpalił rakietę. Mówiliśmy o tym, żeby zaistnieć, tak? No i on chyba lubi zaistnieć czasami. A opinie Żaka Na, na, generalnie? No, są. Podobnie. Okej. Jacques lubi sobie, myślę, że jest inteligentnym facetem. Szkoda, że według mnie zbyt często stawia priorytet taki, żeby zaistnieć, zamiast powiedzieć coś sensownego, tym bardziej, że no jakby nie było, byłby mistrzem świata i był kierowcą, to tym bardziej jego wiedza, czy też know-how i jakby wyczucie można by było po prostu wziąć jako e, prawdziwą, zaistniałą sytuację, tak? Czy też jako przykład, ale on po prostu według mnie zawsze słynął z tego, żeby po prostu zaistnieć. A wszyscy wiemy nie od dziś, że lepiej się sprzedają tytuły takie ekstremalne niż jakieś sensowna odpowiedź, czy też sensowne pokazanie tego, jak to może wyglądać z perspektywy kierowcy. Okej, pełna zgoda, tylko dwie takie rzeczy, w których na przykład uważam, bo on zawsze stawia tak to na ostrzynoża. Czyli na przykład Tsunodzie, tak? Teraz Red Bull mówi, że o Tsunodzie to nie potrzebują jeszcze czasów, nie wiem, kilka tygodni, żeby zobaczyć na pełnych danych, czy Tsunoda się nadaje na drugie miejsce w Red Bullu, czy nie. Co dla mnie, to czy się Tsunoda nadaje do Red Bulla, czy nie, to jest wiadomo od lat kilku. No i to mówi dokładnie Jacques Villeneuve, powiedział, że no sorry, ale już wiadomo jaki jest Yuki Tsunoda, wiadomo, że osiągnął swój sufit możliwości, no po tylu latach Red Bull go obserwuje, więc stawia rzeczy bardzo jasno. No dobra, No, ale CS, moment, bo tutaj widzisz, po raz kolejny Jacques Villeneuve jak jeździł wolniej od Heidfelda, to mówił, że nie ma takiego samego auta. A teraz zapomina, że jest aspekt auta. Bo gdyby Tsunoda został w Racing Bull w tym roku, to najprawdopodobniej nie Hadjar byłby na podium, tylko Tsunoda prędzej czy później. I jakby zgadzam się w myślisz? pewnym momencie. A co, Tsunoda jest gorszym kierowcą niż Hadjar? Według mnie nie. E, Mhm. może tak, może nie jestem w stanie tego określić. Dlatego też z jednej strony jasne, było wystarczająco czasu i tu się zgodzę, żeby ocenić i mieć jasny jakby przekaz i sytuację, to co potrafi Tsunoda, ale z drugiej strony e, jakby po pierwsze, my sobie możemy mówić dużo rzeczy. To i Mhm. tak Red Bull podejmuje decyzje i jeśli oni chcą tak zrobić, to mają ku tego podstawy. Pamiętajmy, że Tsunoda nie może, Red Bull nie może powiedzieć w trakcie sezonu, no jasne, ten Tsunoda to w ogóle dla nas jest niewypał. No, nie mogą. Oczekiwaliśmy dużo więcej. No i w ogóle już od 3 miesięcy myślimy, jak go zastąpić, kim, ale nie mamy kandydata. Bo umówmy się, Red Bull dokładnie widzi swoją sytuację. To nie są zwariowani ludzie, którzy zmieniają kierowców co 3-5 miesięcy i tak naprawdę
zmieniali kierowców i można powiedzieć, że jeśli nie zmieniło się na lepsze, to na gorsze, a jeśli nie na gorsze, to w ogóle nie najlepsze, nie na lepsze, bo taka jest sytuacja, dlatego też oceńmy sytuację realistycznie i Red Bull ma duży problem z tym, kogo wsadzić i dopóki Red Bull myśli i daje czas Tsunodzie, widocznie i mają dużo więcej wiedzy, dużo więcej narzędzi, żeby ocenić sytuację, ponieważ według mnie, ja to tak czytam, zdają sobie sprawę z tego, że kogo by nie wsadzili dostępnego dzisiaj, nie będzie jeździł lepiej od Tsunody lub nie mogą wsadzić, ponieważ wiedzą, że nie mają dwóch takich samych aut i nawet jak ktoś się zapowiada bardzo dobrze, automatycznie sobie go w cudzysłowie spalą. Dlatego takie, wiesz, takie mówienie, no nie wiem, no. Ja No, nie uważam, że Tsunoda jest kierowcą kalibru, który, inaczej, Tsunoda według mnie powinien jeździć w innej serii już 4 lata temu. Dlaczego nie jeździ? Nie wiem. Dlaczego nadal jeździ w Formule 1? Pewnie się domyślam. Ale mówienie, że weźmy Ziutka do każdego padoku lub na przykład Jacques'a Villeneuve'a i on pojedzie lepiej, z tym bym się wstrzymał. Ponieważ szczerze, i Hadjar na przykład to powiedział, nie mógł powiedzieć tego dokładnie pewnie co myśli, ale przeczytałem takie zdanie, że w tym roku nie chce iść do Red Bulla, w przyszłym roku tak, ale w tym roku nie. Pewnie sobie myśli, że w ogóle nie chce, ale nie może tego powiedzieć. I to nie chodzi o Red Bulla. Nie chce jeździć przeciwko Verstappenowi, ponieważ każdy rozsądny człowiek widzi, co się dzieje. I jeśli ty chcesz dobrze dla siebie, no to sorry, ale nie chcesz iść, tylko jakiś wariat lub desperat powie, okej, jasne, ja nie mam z tym problemów, w ogóle będzie super i czuję się z tym komfortowo. No sorry, dobrze ale zakończyłeś. Bo Yuki tak zawsze chciał i mówił właśnie, że on jest. Mówił, że jak przyjdzie do Red Bulla i się wjeździ w samochód, to może Verstappena pokonać. no i Yuki się na tym trochę przejechał, nawet bardziej niż trochę. Ale co miał powiedzieć, kiedy siedział ile już? 4 lata Tak. jakby w zespole B. Pewnie gdybyśmy zapytali Maxa, to Max też by chciał wiele razy jechać Racing Bullem niż Red Bullem, patrząc na to, jak Hadjar i Lawson sobie radzą. Pewnie by było tak, gdybyśmy dali Maxowi Racing Bulla auto, to w wielu Grand Prix był wyżej. Na Moncy pewnie by nie wygrał, ponieważ uważam, że akurat Red Bull na Moncy był bardzo mocny, ale w większości wyścigach istnieje duże prawdopodobieństwo, nigdy nie będziemy mieli pewności, że Max by dojechał szybciej na metę siostrzanym autem. Nawet nie siostrzanym, ponieważ nie można powiedzieć siostrzanym, ponieważ to nie jest siostrzany. Nielegalnie. Kuzynowskim, o. O. Max Verstappen, skoro już o nim mowa, to teraz tydzień przed Grand Prix Azerbejdżanu spędzał czas z dzieckiem, czyli jak wiemy oznacza to, że jeździł na Nürburgringu tak naprawdę, bo tej wymówki używał, kiedy nie chciał pójść na F1 Movie. Kuba Giermaziek, kiedy był u nas tutaj w podcaście, mówił, że spotkał Cię, Robert, kiedyś na Nordschleife, kiedy sam chciałeś tam wyrabiać licencję. No i tak jestem ciekawy. Czarku, bo tak nie wiem, czy chcesz mi coś wcinać, czy tak Nie, tylko... nie, ja mam też Słuchamy. Jak już się wreszcie dopchałem do mikrofonu. Chciałem zapytać, co sądzisz o tych staraniach Maxa? Czy myślisz, że to jest to przesuwanie tej granicy coraz dalej i dalej, żeby być lepszym, że to są te detale? I o Twoich staraniach o wyrobieniu licencji na Nordschleife. Jeśli chodzi o moje starania, to one jakby zatrzymały się dosyć szybko, ponieważ przez pogodę i jakby zmianę kalendarza. Inaczej, w 2025 roku, kiedy miałem robić tak zwany permit, czyli pozwolenie, licencję
na Nordschleife. Po pierwsze, było to bardziej czasochłonne, i trzeba było jeszcze wolniejszym autem jechać, ale jakby proces był dokładnie taki sam, który też przechodziłem, tak jak Max, ale jakby ja musiałem przejechać 2 wyścigi. Problem stał się taki, że nie dość, że wpadł śnieg w tym pierwszym wyścigu, który zaliczał się jakby do tej procedury, to tak naprawdę ELMS, czyli European Le Mans Series, w których debiutowałem w tym roku, zmienił datę wyścigu na Paul Ricard, i się nakładało. A plan był taki, żebym pojechał, nie wiem, czy to kiedyś mówiłem, czy nie, Audi w zespole fabrycznym, znaczy w zespole fabrycznym, bo rozmawialiśmy wtedy z Audi na Nürburgring 24. Nawet były pomysły, żebym ja latał tam i z powrotem, ponieważ nie byłbym pierwszy, były osoby, kierowcy, którzy jechali jakby weekendy, 2 wyścigi w różnych miejscach w ten sam weekend. I jakby w przypadku wyścigu 24-godzinnego jesteś w stanie to zrobić, ale ogólnie było to trudne logistycznie, i jakby automatycznie też ten śnieg, który spadł w pierwszym wyścigu WLN, jakby skomplikował plan. Tym bardziej, że istniała nadal szansa, żebym zrobił ten permit, ale pierwszym wyścigiem w kategorii GT3 byłby Nürburgring 24. A nie jest to najłatwiejsza impreza, żeby iść tak jakby z pierwszego strzała. A co myślę, jeśli chodzi o zabawę Maxa, to myślę, że dobrze robi, że jak mu sprawia satysfakcję i go to bawi. Zresztą nie dziwię mu się, że to robi. Myślę, że w wielu aspektach, oczywiście ja tyle nie wygrywałem i się nie porównuję do Maxa Verstappena, ale ma podobne spojrzenie na motorsport i jakby to, jak też dorastał, według mnie dosyć podobne, jeśli chodzi o karting. Priorytety jakby w jego głowie są podobne do moich, jeśli chodzi o ten sport. I myślę, że jest to pozytywne też dla serii i dla tego wyścigu, który jest naprawdę kozacki, jedyny w sobie, ale jest jakby znany, ma ogromną, jakby cieszy się ogromną sympatią i jakby Renomą. zainteresowaniem, ale w wąskim gronie, tak? To jest już taka jakby dla takich wyjadaczy. Koneserów. No i tak, i jest to coś, co jakby jest według mnie fajne i tyle. No i fajnie. Masz go na liście? Nürburgring 24, no jakby plan, plan był taki, żebym pojechał to 4 lata temu. Później ten plan jakby odszedł trochę na, na, na bok. Inaczej, zawsze mówiłem, że jakbym miał jechać autem GT3, to tak naprawdę według mnie topowym wyścigiem jest Nürburgring, później Macao, Bathurst, o którym sporo dobrego słyszałem, to są takie tory i według mnie auto GT3 jest takie, ogólnie autem GT3 nie jeździ się za fajnie, jeśli ktoś się wychował w single-seaterach i jakby na prototypach, na normalnych torach, ale na Nürburgring, na Nordschleife według mnie jest to taki dobry balans i naprawdę te auta jadą nie tylko, że szybko, ale dają fajne odczucie kierowcom. Ja nigdy nie jeździłem GT3 po Nordschleife, ale jestem w stanie to jakby sobie wyobrazić, i zdecydowanie jakbym miał wsiadać kiedyś do GT3, to chciałbym wystartować w tym wyścigu.
Trzymamy kciuki, że będziemy to mogli kiedyś obejrzeć. A teraz wypowiedź innego byłego kierowcy Formuły 1, który też słynie z bardzo wyrazistych opinii, ale troszkę bardziej stonowanych niż Jacques Villeneuve i którego wszyscy słuchają z dużą ciekawością. Ciekaw jestem. Nico Rosberg. Otóż Nico Rosberg twierdzi, że George Russell trzyma Toto Wolffa w szachu i nie podpisuje kontraktu, ponieważ po pierwsze chce zarabiać tyle co Lando Norris. Okej, może tak, może nie. Po drugie, chce mieć mniej dni PR-owych obowiązkowych w Mercedesie. Co więcej, Nico Rosberg twierdzi, że to był jeden z powodów odejścia Hamiltona do Ferrari. Ta liczba tych dni w Mercedesie, która była po prostu olbrzymia. A w Ferrari prawie nie ma. Tak, a w Ferrari prawie nie ma, bo jak powiedział Rosberg, Ferrari ma tak mocną markę, że ci kierowcy nie muszą jeździć na te dni dla sponsorów i jeszcze się tam pokazywać i że w ogóle to on słyszał, że za czasów Sebastiana Vettela to Vettel miał 10 takich dni w sezonie i tyle. No i kończy tę wypowiedź Rosberg. Proszę, Czarku. Byłem na takim dniu kiedyś dla jakby z Sebastianem Vettelem? producenta Aryjów, tak, ale to tak mi się przypomniało. No, przepraszam ci. To Ja byłeś też na nie jednym raz z... byłem na takich dniach. No właśnie, do tego zmierzamy, zdaje się. Kontynuuj, Max. Do tego powoli zmierzamy, bo Rosberg kończy to, wydaje mi się, takim bardzo szczerą wypowiedzią. Mówi, no nie mogę tego powiedzieć, że to jest dla nas kierowców trudne, te dni sponsorskie, bo zaraz ludzie się odezwą, że o, takie to strasznie trudne, jeździcie sobie, zarabiacie mnóstwo pieniędzy i płaczecie, że musicie pójść na jakiś event sponsorski, przywitać się z kimś, zrobić parę zdjęć i na to narzekacie, ale uwierzcie mi, to jest coś, co jest bardzo trudne, bardzo ciężkie. No, skoro mamy kogoś, kto był na paru takich dniach sponsorskich, czy wierzysz w to, że to mógł być aż powód odejścia do innego zespołu? I czy są aż takie ciężkie te dni? I co są aż takie ciężkie? Powód, wierzę w to, że mógł być jakby w czołówce klasyfikacji powodów. Inaczej, to zależy od zespołów. Ja mogę przytoczyć na swojej skórze. W 2006 roku, kiedy byłem rezerwowym kierowcą, wtedy też jakby jeździliśmy w piątki, ponieważ było trzecie auto w treningach, nieważne, to już kupę lat temu było, ale wracając, jeździłem ogólnie na Grand Prix, jeździłem testy, były praktycznie minimum 3 razy w miesiącu testy. Bardzo często też z Grand Prix jechałem na testy, z testów na Grand Prix i bardzo mało mnie było w domu. Dodatkowo miałem kontraktowo 30 dni PR-owych. Uwaga, niektórzy się chwalą, że robią ich dużo więcej, ale zależy jak je liczymy, ponieważ to też zależy od zespołów. Niektóre zespoły lub też kierowcy, klucz jest taki, czy wliczamy podróże do tych dni, czy nie. Ponieważ jeśli w momencie, kiedy ja wychodzę z domu i jadę na ten event, czy też lecę, mi się liczy, włącza się jakby tak jak taksi, tak? W momencie, kiedy zamykasz drzwi i czy ty jedziesz tą taksówką, czy stoisz, jakby cyka się nalicza, no to są zespoły, wiem, że na przykład niektórzy mieli 60 takich dni. Ja na przykład nie miałem podróży i na przykład mogę przytoczyć mój wyjazd do Japonii 3 stycznia chyba na konferencję prasową. Petronas wchodził chyba na rynek japoński, czy też był, nieważne, nowy olej, tak? Podróż do Tokio, umówmy się, nie jest krótka. Oczywiście tam wcześniej musisz przylecieć, ponieważ nie będziesz ryzykował, że przylatujesz na ostatnią chwilę, samolot się spóźni i nie będziesz jeszcze na tej konferencji, czyli przylatujesz wcześniej, powiedzmy wieczór wcześniej, czy też popołudnie wcześniej, śpisz, robisz tą konferencję, jeśli ci się uda, bierzesz samolot po południu, jeśli ci się nie uda, musisz czekać jeszcze jeden dzień. I teraz, licząc to jako taksówkarz, cała operacja trwała 4 dni. Licząc to, jak ja miałem w kontrakcie, cała operacja trwała pół dnia. I teraz w momencie, kiedy masz napięty grafik, kiedy jesteś
pierwszy rok w Formule 1, jasne, to ci mniej jakby przeszkadza, a nawet niektórym mi nigdy to jakby inaczej. Leciałem to ja, bo była to część pracy, robiłem to i robię to nadal, ale nie było to jakby rzecz, która rano się budziłem i mówię, o jak fajnie, mam następny event gdzieś tam i sobie na niego pójdę. Ale są kierowcy, którzy lubią. Szczególnie tacy młodsi, którzy mają. Wspominaliśmy o Antonellim i o priorytetach, tak? No i tutaj jest też. To zależy od kierowcy, tak? Jeśli kierowca jest taki bardziej priorytetowy sport i prosport i dla niego jedynym priorytetem bycia kierowcą Formuły 1 jest ściganie się, no to automatycznie te eventy i te dni PR-owe mu bardziej ciążą. Z drugiej strony skończę moją opowieść. W BMW mieliśmy ich dużo. E, Wspominałeś o Bradley'u. Przychodzę do Renault i ogólnie sytuacja, i to nie jest tak, że nie powinienem w ogóle tego oficjalnie mówić. W Renault podpisałem umowę, tych dni miałem 10 i był to jeden z aspektów, który negocjowałem. A ogólnie się skończyło na jednym dniu, ponieważ to tak wyglądało, że Renault było bardzo pro wyścigowe. Było bardzo takie, że chyba to też za czasów Fernando i ogólnie nic nie robili, znaczy inaczej, robili wszystko, żeby kierowca się czuł jak najlepiej. I ogólnie czasami pamiętam, była taka sytuacja, że Bradley przychodził i mówi, ty słuchaj Robert, w przyszłym tygodniu, czy tam za 2 tygodnie mamy takie zapytanie o taki event. E, I ja mówię, okej, pamiętam tą rozmowę, jedna z pierwszych, i mówię, no dobra, powiedz mi kiedy. A on nie mówi mi daty, tylko mówi, chcesz to robić czy nie? A ja mówię, jak tak na mnie patrzysz, no to powiem ci jasne, że nie. A on mówi, no to dobra, no to nie robimy. A ja mówię, dobra, ale czy to jest ważne, czy nieważne, ponieważ to też zależy, czy jak ważne, tak? Umówmy się, te eventy są siłą przetargową dla zespołów, tak? Oni przez to też mają budżet i jakby sprzedają te dni. Pamiętam, niektórzy sponsorzy mieli X w kontraktach, tak? Oni wykupują jakby w pakiecie X dni kierowcy wyścigowi i mają jakby kampanię, czy też mają zapotrzebowanie na więcej i oni po prostu dokupują to od zespołów. To nic nie przychodzi za darmo. Dlatego też jestem w stanie sobie wyobrazić, że i George Russell i Lewis doszli do punktu, gdzie myślą, że po prostu jest tego za dużo. I jestem w stanie to sobie wyobrazić. Pamiętam też 2008 rok. Przed Moncą mieliśmy event w środę, Adri, taki co-drive. Adria to jest tor taki koło Wenecji, padowy we Włoszech. Woziłem gości BMW WTCC, to jest jakby samochód turystyczny. Upał był prawie 40 stopni, w tym aucie było z 60. Ja jeszcze byłem chory. No i wiesz, i szczerze, najchętniej to byś poszedł do łóżka, ponieważ masz wyścig, ale tego nie możesz zrobić. Także bywają jakby też momenty, gdzie no, bardzo często też niestety organizatorzy, czy też poszczególne organizatorzy tych eventów naginają bardzo granice, tak? To też zależy od partnerów. Ja miałem w większości dobrze mi się współpracowało, ale w większości ludzie tam cię trochę traktują takiego jak pionka, tak? Mają to w kontrakcie, ty musisz przyjechać i tak naprawdę ty jesteś ich własnością. No i to też jest nie do końca tak, ponieważ według mnie fajne eventy są takie, które są jakby wybalansowane i kierowca też ma spore znaczenie, jak ten event później się potoczy. Tak. I jakby zostanie zapamiętany. Ale no jakby jeśli ktoś spędza na przykład, nie wiem, 200 dni poza domem na wyścigi i tam inne i ma dodatkowo spędzać 60-70 dni, czy też nawet więcej, dawniej w 2006 roku, bo było dużo więcej tego, no to jestem sobie w stanie wyobrazić, że próbują na wyścigi chcą jeździć, na testy, mimo że ich jest mało, chcą jeździć,
W symulatorach niekoniecznie, no ale już lepszy symulator pojechanie do bazy zespołu niż do jakiegoś, na jakiś PR, tak? Także jest to, jakby to, co powiedział Nico Rosberg, ma sens i jestem sobie w stanie to wyobrazić. No, dzięki bardzo, to był bardzo ciekawy insight i no cóż, ja oczywiście wiedziałem, że to nie jest takie proste, że pojedziesz, poklepiesz się tam z kimś po Nie, plecach, ale to ale nie ten jest przykład... trudne. Jakby jasne, są dużo trudniejsze prace i ogólnie to nie jest trudne zadanie. E, Ale są momenty, w których nie chciałbyś, żeby to było organizowane, ponieważ chcesz się skoncentrować na czymś innym. Nie wiem, nie chcesz, żebyś brał dodatkowo lot dzień przed dniem stawienia się na torze, czyli w czwartek na Grand Prix. Wiesz, to też, poza tym pamiętajmy, e, co ma wspólne te eventy, że ile one by nie trwały, to one naprawdę są zapełnione. I kierowca wyścigowy, ponieważ jeśli sponsor ma 6-8 godzin na przykład, no to sponsor chce jak najwięcej wpakować w te 8 godzin. I na przykład możemy się sprzeczać, co jest bardziej męczące, czy następny przykład, 3 godziny wywiadów 1 na 1 przed konferencją prasową w Warszawie i dodatkowo po konferencji następne 2 godziny wywiadów, czyli tak naprawdę robi się 6 godzin gadania. Szczerze, dla mnie łatwiejsze jest pójście na rower 6 godzin niż 6 godzin gadania w kółko to samo. I czasami nawet jest tak, że, znaczy nie czasami, większość razy jest tak, że musisz w cudzysłowie wykłócić sobie pewne zasady, że musi być przerwa 20-minutowa na obiad, co i tak się później robi, że ty jesz, a ludzie ci postawiają gadżety, albo tu mamy dla tutaj, tu dla tamto i tak naprawdę robisz bardzo często, ja na przykład wylatywałem po tych eventach i byłem bardziej zmęczony niż po Grand Prix. Ale to jest oczywiście inne zmęczenie, tak? Nie, No no tak, tak, jasne. i jakby to wiesz, kierowca Formuły 1 nie może, znaczy inaczej, osoba, która leci na ten event też nie może sobie pozwolić, żeby nie być uśmiechnięta, no bo wiesz, znaczy są kierowcy, którzy Otwarta, jakby, no tak. są kierowcy, którzy wiesz, byli jacy byli i odpowiadali jednym słowem i mieli w cudzysłowie to gdzieś, ale no i jakby jako profesjonali tam też widzisz jakby podejście, profesjonalne podejście niektórych kierowców, tak? I niektórzy kierowcy na przykład to też się tak bo bycie zbyt dostępnym dla sponsorów, wiesz, kierowców jest 2, no nawet 3, tak? Ale załóżmy 2 wyścigowych. Jak ty robisz w cudzysłowie lepsze eventy, bo jesteś bardziej radosny, bardziej ten i wszyscy jakby bardziej cię lubią, to bądź pewny, że ten sponsor będzie chciał ciebie, a nie drugiego kierowcy. I później też jest walka zespołowa, czemu na przykład ja robię tego X, a ten drugi Y. I w momencie, kiedy na przykład Hamilton jest w Mercedesie, umówmy się, każdy sponsor woli Hamiltona niż, nie odejmując nic George'owi Russellowi, ale większość sponsorów woli Hamiltona niż George'a Russella. No i się robi problem mały. No dobra, to żebyś tak nie gadał tutaj 1,5 godziny non-stop, to teraz ja coś powiem, żeby nie było, że ci Dobrze, to kawał. ja się mogę już ten. Ja myślałem, że tak jak w taksówce, wiesz, im więcej sekund, to tym więcej później fakturka. Tylko proszę, tylko w złotówkach proszę, nie w euro, dobra? Ale dogadamy się. To świetnie. Grand Prix Azerbejdżanu przed nami. Ciekawostka statystyczna jest taka, że jeżeli Lando Norris i Oscar Piastri przyjadą na miejscach 1-2, to zapewniają sobie tytuł konstruktorów. Drugi z rzędu dla McLarena. Czarku, najpierw w takim razie do Ciebie pytanie, czy lubisz ten tor, a potem, Robercie, Nie, Ciebie ja już również. nie będę. Uwielbiam jeździć w Azerbejdżanie, naprawdę. Znaczy, byłem raz na tym wyścigu, jak Robert startował i bardzo mi się podobał jako event, w ogóle bardzo ciekawe miejsce, sam Azerbejdżan. Więc wspomniałem go dobrze.
i lubię ten wyścig oglądać w telewizji. Tam się zawsze coś dzieje, jest to trudny weekend z tego co widać, kwalifikacje są trudne. Ciekawa historia Leclerca, zdaje się 4 ostatnie pole position zdobył, jeszcze tego wyścigu nie wygrał. Jest to tor z jednej strony, który jest zdradliwy i łatwo popełnić błąd i nie wiem, z powodu Ericssona wpaść na ścianę, albo nawet nie z powodu Ericssona. A z drugiej strony też jest gdzie walczyć, jest gdzie wyprzedzać, więc generalnie mi się ten wyścig podoba i Azerbejdżan mi się podobał. I też to urozmaicenie tego toru, typu na przykład ten przesmyk przed starówką, no jest to takie, ja ten weekend lubię generalnie. Zgadzam się z Cezarem. Lubisz ten tor? Powiedziałem, zgadzam się z No tak, Cezarem. a dlaczego ty lubisz Azerbejdżan? No Baku? mniej więcej tak, ale no widzisz, no bo właśnie, ja już no, będę mówił krótko, ale zwięźle. Treściwie. Ale Okej. słuchaj, no, bo pamiętasz, sponsorzy lubią tych, co są uśmiechnięci i co chcą No właśnie. odpowiadać. Ale wiesz, to żeby nie było, że później wyjdziemy za budżet. Nie, ale tak, Baku jest fajne, znaczy jest to fajny tor. Moje doświadczenia z Baku nie były zbyt fajne. E, Były dosyć ekstremalne. Ale Baku oferuje fajne wyścigi i jest to lubiany według mnie tor i zresztą jak każdy, większość niepermanentnych torów, można powiedzieć każdy, ma to coś w sobie, tak? I zawsze oferował dużo akcji, niekoniecznie związanych też ze wyścigami, pamiętamy studzienki, nie studzienki. Także myślę, że i w tym roku jest to specyficzny tor, także będzie trudno też pokazać jakiegoś głównego faworyta. To a propos Baku, właśnie tych ekstremalnych warunków, to Carlos Sainz, jak opowiadał w swoich rozterkach w Williamsie, to opowiadał, że mieli jakiś taki problem, że samochód znosiło podczas hamowania. Ja od razu sobie przypomniałem sezon 2019 i sobie myślę, kurczę, może pewne rzeczy w Williamsie się jeszcze nie zmieniły. Chciałbyś wrócić do tamtego, bo zawsze mówiłeś, że brałeś na siebie ten błąd w kwalifikacjach, że to ty, bo trzeba było coś przewidzieć i tak dalej. Rozjaśnisz nam? Nie, No to nie nie ma twojej winy brałem, wtedy. ponieważ czy wiesz, wina jest zawsze kierowcy, no bo to ja się pakowałem na bandę, ale jeśli hamulce raz działają, drugi raz nie, lub raz hamuje 4 koła, a raz 3 koła, no to i nie wiesz kiedy to się wydarzy, no to nie pomaga, szczególnie w tak flangu chudym miejscu, wąskim miejscu, jakim jest to przejście. No każdy centymetr jest ważny, no i po prostu zabrakło, znaczy inaczej, nie zabrakło, za bardzo skręciłem. O. Na tą sytuację, znaczy inaczej, ja praktycznie tam kierownicą mało skręciłem, tylko No po właśnie, to prostu, chyba nie ty skręciłeś, tak? tylko po prostu, no był to moment akurat, w którym zahamowały 3 koła. I automatycznie auto bardziej skręciło niż powinno. Co Dzięki. ciekawe, chyba była taka sytuacja, że gdzieś znaleźli filmik, jak Leclerc grał w gierkę i przyładował dokładnie w tym samym miejscu, co później w kwalifikacjach, że coś go tam ciągnie do tego. Obstawiamy, ulubiona zabawa Roberta, nie mogliśmy o niej zapomnieć, wpisaliśmy wytłuszczonym drugiem i miejsca 1, 2, 3, to ja w takim razie dam Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri. Odważnie, bawimy się. Też tak chciałem coś Westaw, no bo nagle w ogóle powiedział Helmut Marko, że Azerbejdżan, nawet że w Singapurze mogą wygrać, tak więc tutaj się bardzo dużo zmieniło w Red Bullu. W Singapurze mogą wygrać? No to Marko powiedział, że wierzy, że nawet w Singapurze mogą walczyć o zwycięstwo, że tak się poprawiło, odkąd zmienili szefa zespołu. Więc zobaczymy. No tak, Dla mnie super. no tak, no bo ten pakiet na Monce to Horner budował, nie? Skrobał w garażu. Znaczy nie Horner, tylko Mekis. Mekis, a wcześniej Horner. No dawaj. Może to operacyjnie. Dobra, ja dam w takim razie zwycięstwo. No dobra, jak ty dałeś. Ja chciałem dać też Verstappena, ale dobra, to w takim razie dam Piastri, Leclerc, Norris.
Ja też chciałem Robert dać Kubica. Verstappena, e, ale powiem, no, powiem Verstappen, dobra, nie będzie. Chociaż e, z McLaren może być albo, że odjadą, albo, że nie będzie coś w stylu Środa. Moncy. Trochę, albo Kanada, nie? A to jest Tak, tor, który jest podobny. to jest tak. I dlatego zgadzam się też, że może być tylko jeden McLaren na podium, na drugim miejscu, na trzecim miejscu, a na drugim dam Russella. O, jednak Bo tam tutaj się słowo koleżeństwo opony widać. zużywają, nie? W Azerbejdżanie. Mało. Nie wiem. Po prostu trzeba jakoś tak, wiesz. Zamieszać. No dobrze, to słuchajcie, na koniec jeszcze dwa tematy dotyczące AF Corse. Pierwszy temat jest taki, bo na pewno, jak zawsze pod każdym odcinkiem z Tobą będą pytania, gdzie można kupić taką koszulkę. Drodzy kibice, z tego co wiem, AF Corse wciąż nie robi tego merchu, ale drogie AF Corse, tutaj jest przynajmniej kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset osób, które od razu by taką koszulkę zamówiło. To jest temat numer 1. Temat numer 2 jest taki, że za 2 tygodnie jest kolejna runda łek na Fuji w Japonii. Fujiyama. I Bardzo, bardzo, tak. No już blisko, już ile? 10 dni, nie? Nie, nawet mniej. No, 26, tak, 11. Więc za chwilę lecisz i z jakim nastawieniem lecisz? Robert Kubica-san! Roberto San. Japonia jest zawsze fajnym krajem, takim, zawsze mi się fajnie tam leciało i może nie na tą konferencję w Tokio w 2007 chyba roku, czy też 2008. Będzie to trudny tor dla nas. Nie wiem, czego się spodziewać. Znaczy, według mnie będzie to bardziej podobne do Brazylii niż do Austin. No ale zobaczymy. Po raz kolejny cel będzie dokładnie taki sam jak zawsze. Zrobić naszą robotę jak najlepiej i wywieźć jak największą ilość punktów, jeśli to będzie możliwe. Ponieważ może być różnie. Trzymamy kciuki. Z całych sił. Tak, Dziękuję i bardzo. oglądać. Lubisz Fuji? Tor inaczej, byś musiał podzielić. Ostatni Formuła sektor. Nie, bardziej ostatni sektor. Ostatni sektor jest ciężki, szczególnie Formuła 1 nie był aż taki ciężki. W tych autach jest to takie wymęczone trochę. Ale ogólnie jest ciekawym torem. Pierwsze dohamowanie jest konkretne. Też jakby w środku te przejście z szybkiego zakrętu do wolnego 4, 5, 6 zakręt ta kombinacja jest fajna. Jest to dosyć krótkie okrążenie, szczególnie jeśli mamy wyeliminować ostatni sektor, to robi się mało zakrętów. Jest to tor według mnie bardzo trudny, jeśli chodzi o ustawienia i to w każdej kategorii, ponieważ masz ten ostatni sektor, gdzie jest bardzo wymagający, jeśli chodzi o trakcję, o takie przyczepność mechaniczną. Z drugiej strony masz bardzo długą prostą, gdzie prędkości są bardzo ważne i masz trudny zakręt, jeśli chodzi o ustawienia i o to, że nie możesz mieć wszystkiego tam i musisz iść na spory kompromis, jeśli chodzi o całą nitkę toru. Dlatego też jest to tor, który nigdy nie wiesz dokładnie, czym to się je. Co jest ciekawe według mnie, ponieważ wiesz, nie ma wielu torów, gdzie tak naprawdę nie do końca wiesz, jak to wszystko zbalansować. To był Codrive 91 z Robertem Kubicą. Nie najkrótszy, ale zawsze prosicie, że Roberta ale to można najdłuższy? wysłuchać. Najdłuższy? O, to dobrze. Będzie. Na wakacje sobie polecisz za to. A jaka to stawka?
To już może na rekord, poza- nie, bo tych na- kontraktów nie będziemy negocjować publicznie. To się jak Formuła tak. Ale no pierwszej. nie, no kontrakt już jest podpisany, tylko Wszystkiego dowiecie się z Twittera, gdzie damy oficjalną grafikę, na ile zostało podpisane. Dziękujemy Ci, Robert. Super rozmowa, jak zwykle. Bardzo miło się tego słuchało. No i co, mam nadzieję, powodzenia na Fuji. Dziękuję I bardzo. mam nadzieję, że Arigato. jeszcze się zobaczymy w tym. Arigato. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy w tym sezonie. Dziękuję Wam. Pozdrawiamy wszystkich kibiców i słuchaczy. Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.